Witajcie, z tej strony Nigrum i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Dying Light 2 Stay Human. Moi drodzy, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to teraz, w tym momencie, odwracam się i zachęcam Was gorąco do nadrobienia. Tak, wiecie kto to jest? Aitor. Aitor przeżył konfrontację z Watzem. Jak? Co się stało? Tego nie wiemy. Zachęcam Was gorąco do nadrobienia poprzedniego odcinka, jeżeli nie widzieliście, co się stało pod koniec, a my dzisiaj zajmiemy się szukaniem ratunku dla Aitora. Idziemy odszukać niejaką Margaret, znachorkę, zielarkę, która najprawdopodobniej jest w stanie go uratować, ponieważ jest bardzo utalentowana, czyni cuda. Problem jest ze znalezieniem leków, dlatego ludzie bardziej polegają na roślinach, ale często kończy się to niestety tragedią, ponieważ niektórzy coś pomylą i zaraz wyjdzie z tego jakaś trucizna, więc dlatego musimy znaleźć osobę, która nie pomiesza tutaj tego i będzie w stanie uratować Aitora. Ale najbardziej ciekawi mnie to, co się stanie po uratowaniu Aitora. Jak będzie wyglądać cała sprawa, cała sytuacja, ponieważ wydarzenia z Old Virador są znane w tym momencie tylko nam i Aitorowi. Dobra, ja bym chciała stąd wyjść. Fabularnie musimy z Jackiem Mattem też porozmawiać, ale na razie to ja bym wolała pójść i zająć się tym właśnie zadaniem pobocznym, ponieważ witamy w zespole, to jest zadanie fabularne, które musimy dokończyć. No i chciałabym się zająć tym pobocznym zadankiem, to jest tutaj. Tylko ja bym chciała stąd wyjść teraz. O, tu jest wyjście, dobra, słuchajcie, to lecimy. Jest kawałeczek, myślę, że zrobię cięcie i widzimy się na miejscu. Docieramy powolutku na miejsce, słuchajcie. To jest tutaj. Znachorka jest tutaj, w Calvert Island, w tym miejscu, w którym my już byliśmy wcześniej. Po drodze, jak przebiegłam sobie, to znalazłam wiatrak, magnolię, więc to będzie aktywność poboczna do zrobienia na streamkach, krótkich, luźnych streamkach na Discordzie, na którego serdecznie zapraszam. No i tutaj jeszcze znalazłam Metropolitan Art Gallery, czyli punkt orientacyjny, jakąś galerię po drodze, konwoje wojskowe i takie tam rzeczy. Idziemy po nią. Ogólnie żona Aitora była bardzo przeciwna temu, żeby skorzystać z pomocy takiej znachorki, bo no, to jest zrozumiałe, boi się o życie Aitora, że zostanie otruty, coś pójdzie nie tak. Wszystko jasne. It's an emergency. Somebody there? Who's there? I have a man in dire need of a healer. Shh. She's asleep. Will she be awake soon? It's an emergency. Margaret needs to rest. She's running herself into the ground because of those damned renegades. Okay, I understand. But this really is an emergency. Please wake her up. A man's life is in danger. It better be. If I find out he just has a hangover, I'll wake her up. But you'll still have to wait. Haven't seen you before. How'd you know where to find us? From the peacekeepers. Then you've come to the wrong healer. Get out. Haven't you all made her suffer enough? Do we have a visitor, Gerard? I'll be there in a moment. It's a peacekeeper. What does it matter? Is a peacekeeper's life of less value? Listen, you arrogant little shit. Your people call healers like Margaret witches. People fear healers when they could be helping people. Then one wrong move and you peacekeepers are quick to hang them. So you ask if a peacekeeper's life is worth less? It is to me. Worth less, far as I'm concerned. Well, I'm not a peacekeeper. I'm only trying to help one. All the same to me. Let him in, Gerard. I'm just a messenger. A doctor sent me. His name's Stephen. Doctors shun folk healers these days. Using a folk remedy would harm his reputation. It already has. He sent me to you against the wishes of the man's family.
And who is the dying man? His name's Aitor. He's a high-ranking officer. Margaret, don't. If something goes wrong, you'll be blamed again. But if this goes well, perhaps it's a chance to help more people. Blamed again? What do you mean? The last peacekeeper to ask me for help blamed me for his own incompetence, gave his wounded soldiers the wrong herb, despite my clear instructions. And several died, blamed it all on me. I'm only still alive because Jack Matt deigned to be merciful. Decided it was a tragic accident. He spared my life, but took my eyes. Jack Aitor? To on? Boże, Jack Aitor, co ja powiedziałam? Jack Matt, wybaczcie. Jack Matt odebrał jej wzrok. Ona w ogóle wygląda, jakby miała twarz poparzoną kwasem. Does this mean you'll help me? I'm out of the herbs you need, but I can tell you where to find them. You'll be looking for a flower called the recluse. It thrives in soil soaked in toxic sludge. You will be able to pick it up safely only at night, when its petals glow. But it's not enough to simply pick it willy-nilly. Only the small petals have the healing qualities. Beware of the big ones. They contain deadly poison. Can you remember that? Small petals heal, big ones poison. I'll remember. We'll regret this. I assure you. Nie no, wystarczy, że będziemy trzymać się instrukcji. Wszystko powinno być dobrze, tak? O ile... Go on. I need your help. Sure you do. What's up? I'm looking for an herb. It's called the recluse. Oh, yeah. I'm familiar with it. I think those funny flowers grow by the canal, north of All Saints Bridge. That's where I'd look. That's a lead. And actually, I'd wait until night. Oh, thanks. Ciao. No dobra. 3 płatki pustelnika. Ciekawe, czy rzeczywiście będą duże i małe płatki i będziemy mogli zbierać i takie, i takie. No tu niestety nie mam na Calvert Island możliwości przeczekania do nocy. Ale za to w kantynie rybiego oka będę mogła przenocować. Więc lecimy tam. Oczywiście zadanie nie mogło być takie proste do wykonania, że przyjdziemy po nią i ona od razu się zaraz tam pojawi. Tylko oczywiście zadanko musiało polegać na tym, że my będziemy musieli oczywiście ją przekonywać, a następnie okaże się, że skończyły jej się zioła i trzeba będzie to ogarnąć, trzeba będzie te zioła dla niej zdobyć. Dobra, słuchajcie, lecimy najpierw do rybiego oka. Ja chyba też zrobię cięcie. Poczekamy tam na noc. No i ciekawa jestem. Ciekawa jestem w ogóle tej opcji, czy będzie opcja zebrania na przykład większych płatków i otrucia Aitora. Czy rzeczywiście to może pójść nie tak? Czy cała misja będzie zrobiona w taki sposób, że no, nie da się tego zepsuć? Wiecie, różnie może być. Zobaczcie, co ja znalazłam. Dosłownie tutaj, pod rybim okiem mamy stację metra. Moi drodzy, słuchajcie. No to jest niewiarygodne. Tutaj, pod rybim okiem, stacja metra, którą trzeba zrobić w nocy. Zarażeni za dnia. I jesteśmy w stanie to zrobić. Dobra, no to myślę, że to sobie zrobimy, ale to później. Na razie zajmijmy się Aitorem i zadankiem fabularnym. Później w wolnej chwili, czy też poza nagraniem, ja tą stację metra sobie oczyszczę, więc dzięki temu będzie można się przedostać do wcześniejszych lokacji i porobić zadania poboczne, które tam były. O, a tu mamy jakieś zadanko poboczne. No proszę, w rybim oku się pojawiły zadania? Tak, mamy zadanie poboczne w rybim oku. Dobra, to weźmy sobie to zadanko. Whoa, it's my guardian angel. Guardian angel. If you hadn't helped with the renegades, I'd be out of work right now, or worse. That's more Matt's doing. Hey, don't be modest. On the house, I'm Nicholas. No dobra, mamy jakieś zadanie, od razu sobie je wezmę, później zrobimy to zadanko. So, how do things work in this place? The fisheye?
They work better than anyone predicted when Frank set up shop. 2 days and the peacekeepers will take it over, while the renegades will blow it up. And nobody blew anything up. It's the safest place around by far. Neutral turf. Even bandits come here just to hash out deals over booze. Anyone can relax without the threat of violence. Rivalries are checked at the door. That's a good place to have. So you know Frank well? Not old military buds well, but well enough to know back then he was a big shot. A Special Forces commando, a night runner. Quite the high-ranking mucky-muck. Until one mission, he led people into the television tower. Ended in a massacre. After that, he ditched the uniform and started the fisheye. Took out a new lease on life, but he became a haunted man. Frank relives that tower mission, start to bloody finish every day. The booze helps him get through it all. I've seen him on a bender. Drinking like that isn't helping him get through anything. Then imagine what he's like when he's not drinking. Tell me about Luan. Frank says women like her were given call signs based on cocktails. Bloody Mary, Margarita Rocks. Luan is hot shit with a hot temper. You do not want to get on her bad side. Cross her once and that's it. Game over. I gotta go. Wait. You interested in making a bit of money? And how would I do that? It's a simple job. There's a metro station under the fisheye. Used to be UV lamps in the metro that kept the infected at bay. But they stopped working because every tunnel and station is infested. Patrzcie, ale najlepsze jest to, że wcześniej przechodziliśmy już tyle razy obok rybiego oka i ta stacja metra się nie uaktywniła, bo tego zadanka nie było. What happened? Might be the lamps, but I doubt it. We've replaced them recently. Maybe something cut the cables. But what? It's not like the infected bit through them. It'd take a lot of biters to accomplish that. On the other hand, heard a couple stories like that. About infected who work together. Somehow coordinated. As if they're smarter than we think. Once, this guy at the bar told me he fell into a trap. He claimed a group of biters herded him into a dead end in a dark zone, intentionally. They didn't act like a typical mindless swarm. Said he only managed to survive by climbing onto a trash bin to reach a fire escape above the pack. But no, I wouldn't put much faith in that. If that were possible, I think we'd see it more often. Could be a blown fuse. Best bet would be to start at the electrical room. Okej, to słuchajcie, tą stację metra zrobimy jak najbardziej na nagraniu, skoro to jest zadanko poboczne. So, you want me to turn on the lamps? Yeah, get to the electrical room. For all we know, could just be a blown fuse. If so, you could just reset the main power supply from there. Before you go, got a little something that'll help you out. A house specialty. Guaranteed to warm those biters' bellies. Just a bit of house hooch, a bottle and an old rag. But powerful stuff. Or you can always just sneak in past the biters if you don't want to make a ruckus. Once you turn on the UVs, they'll fry anyway. And you won't end up wasting good hooch. Alright, I'll take care of it. Okej, no to nieźle, bardzo fajnie. Odszczurzanie. Będziemy tym się zajmować. Aiden, remember to go there after dark. During the day, it's filled with nasties. Yeah, thanks. Dobra, Good luck down there. my będziemy musieli... O właśnie, znaleźć tutaj kryjówkę i przespać się do nocy. To zadanko sobie zrobimy następnym razem, ale teraz zajmijmy się Aitorem. To może być bardzo ciekawe i powiem wam szczerze, jeszcze ciekawiej by było, gdyby twórcy rzeczywiście zorganizowali nam taką grupkę zarażonych, którzy działaliby według planu, myśleliby. I byłoby takie oryginalne zadanko poboczne, że no idziemy sobie tą stację metra ogarnąć, ale natrafiamy na taką grupę gryzoni adekwatną właśnie do tej opowieści. Dobra, odznaczmy te rybie oko, tu mamy to zadanie.
No, na drugim poziomie to damy radę. Dobra, Aitor, nocne płatki pustelnika w nocy. Lecimy. Tylko teraz zejść stąd. Dobra. Latarka. No, jestem ciekawa. Czy twórcy... No niby są 2 strzałeczki i mamy możliwość wyboru w tym zadaniu. Ale ciekawa jestem, czy... Rzeczywiście twórcy nam dali taką możliwość. Nie wiem, otrucia Aitora. Oczywiście ja nie chcę otrucia Aitora, ale ciekawi mnie po prostu, czy twórcy nam dali taką możliwość, czy też nie. O Boże. Ile tu wyjców. Ile tu wyjców jest, kurde, to jest niedobre. Ale tak myślałam, że gdzieś w okolicy będziemy mieli, gdzieś w pobliżu i że najprawdopodobniej to będzie tutaj, skoro chodzi o toksyczne tereny, tylko tego wyjca się pozbyć. No z łuku to on tutaj, wiecie, no, jest bezbronny, nie? W sensie, jak ja go załatwię z łuku, to on nawet nie wie, gdzie ja jestem, więc on nie zasygnalizuje tutaj innych. Nie zaalarmuje ich w żaden... sposób. Co z tymi płatkami teraz? No to jest tutaj, to jest w tym miejscu, ale właśnie jak te płatki się świecą, jak one się wyróżniają. Zbierz płatki pustelnika w nocy. Gdzie to może być? Może to to? Może to to? To jest pustelnik. Ale to były... Kurde. Badania eksperymentalne GRE. Tu są... Tylko problem jest taki, że tu są... W tym jednym kwiatku są i duże i małe płatki. Niedobrze. No nic, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Może to tylko wiecie, tak... Ościg. Ja go zabiłam. Jakim cudem on to zaalarmował ich. Schowajmy się pod wodą. Dying Light 1 to działało. Dying Light 1 to działało. Nie wierzę, serio? Ej, bez kitu, bez jaj. Dobra, przeczekajmy, może tu się... Kurczę, ale się porobiło.
Dobra, pościg dobiegł końca. Uff, mamy to. Dobra, jest. Ja więcej tego pozbieram. Dobra, mamy to. Uff. Ale wszystkie wyglądały tak samo, no sami przyznajcie. I był jeden kwiatek z dużymi płatkami, małymi płatkami. To chyba nie ma znaczenia, co? Tak to wyglądało, jakby to nie miało znaczenia. Każdy kwiatek był identyczny. Nie mieliśmy do wyboru, czy chcemy zebrać z małymi płatkami, czy z dużymi płatkami. Nic. Dobra, słuchajcie, ja tam przebiegnę już poza nagraniem, robię cięcie i widzimy się za chwilę, nie? Mamy to. Już nie używałam nawet wspomagacza odporności. Dobiegłam tu na styk. Ale się udało. Lecimy. Później pogadamy z Mattem, ale najpierw do Aitora. Później jak będziemy mieć wolną chwilę od zadań fabularnych, to zajmiemy się tym metrem. Ja bardzo chętnie zajmę się tym metrem, ale to metrem w następnym odcinku już się zajmiemy najprawdopodobniej. Widzimy, gdzie jest Aitor. O, powiem wam, mam ciarki, stresuję się lekko, bo jestem ciekawa reakcji Aitora. Nie wiem, czego się spodziewać po tym, jak go uratujemy. Kiedy nas zobaczy, to zobaczy Jedyna. No, ciekawe, czy będzie miało to wpływ, że uratujemy Aitora, czy będzie to miało wpływ na samo zadanie fabularne. Że nie wiem, na przykład rozmowa z Mattem może się anulować, bądź nie, bądź zmieni się w jakiś sposób. Mamy to. How's the patient? He's starting to wake up. Thank you for your help. You can go. Wait! What's going on here? You went to the witch, didn't you? To this Margaret? O kurde. Nie znam żadnej wiedźmy, dostałem od niej zioła. Kurde. Ona nie... O, wkurzymy ją tylko, jeżeli powiemy, że dostaliśmy od niej zioła. A witch. Never met any witches. There's no such thing as witches. That's superstition. Superstition! Witchcraft is a crime! Please, just calm down. What's happening? We're losing him. Aiden, give me those I herbs. forbid it! Keep that witch's haunted away I from can him! give him an injection to stabilize him, but it won't last long. Did you tell her who the medicine was for? She killed his men! She should have hanged for that, but Jack Mack had Aitor burn her eyes out instead! What? Did you tell her? She'll have given you poison, I guarantee it! Aiden, give me the herbs, damn it. O Boże. Czy możemy teraz jej ufać? Właśnie, opowiedziała swoją wersję historii. Ta wiedźma w cudzysłowie, opowiedziała swoją wersję historii. Czy możemy jej ufać? Nie podawaj Aitorowi ziół, zapytaj Lawan przez radio. Wait, I need to check with somebody. Make it fast. Szybko, niech Lawan nam coś powie, bo... Hey, Lawan, you there? Aiden? What's going on? Do you know anything about recluse petals? Petals. There was something. Wait, Frank told me once. Some were medicinal. Which ones? The small ones. The small Małe. ones heal. Dobra, Lawan to potwierdziła. Thanks. I was afraid someone might have misled me. Aiden, what's going on? I'll tell you later. Sorry. Małe płatki. So, what are we gonna do? Małe płatki, małe. Dobrze, że Lawan to potwierdziła. Zaufajmy. Była opcja, żeby dać mu duże płatki. Była opcja otrucia Aitora. How is he? It appears the medicine is as effective as I'd hoped. Udało się. Udało się. He needs his rest. We should all leave him be. I won't be far.
It looks like you had Margaret pegged. She didn't want to poison him after all. Yes, seems that way. And what'll happen to him now? If all goes well, he should start to wake up soon. And then we'll find out who did this to him. All thanks to you. Ale to była taka chwila zawahania, to była taka ogromna chwila zawahania, bo powiem wam tak, no można było spodziewać się tutaj wszystkiego. Nie wiedzieliśmy, czy Wiedźmani przypadkiem nie powiedziała nam, wiecie, prawdy, czy nas nie okłamała, bo co by było, gdyby na przykład wprowadziła nas w błąd i byłoby na odwrót, duże płatki leczą, a małe otruwają. Albo w ogóle cała roślina byłaby po prostu śmiertelną trucizną. Skoro jego żona zapytała się, czy powiedziałeś jej, kogo masz zamiar wyleczyć, no to powiedzieliśmy jej, że Aitora, oficera, no to ona zna Aitora, na pewno wie, kim on jest, skoro pomagała ogólnie espekom i było tak jak... Było to, co było, tak. Nie wiemy, jak wyglądała ta sytuacja, czy rzeczywiście wtedy otruła tych espeków przez przypadek, bo ktoś się nie zastosował do jej instrukcji, czy było to zrobione z premedytacją, ale na szczęście okazało się to prawdą, można było jej zaufać. Okazało się, że chciała wyleczyć Aitora i najprawdopodobniej... Dobra, idziemy porozmawiać jeszcze z Jackiem Mattem. Najprawdopodobniej... Matt? What's up? I wanted to officially thank you. Aitor's back on his feet. If it wasn't for you, he'd still be in a coma. Or worse. I'm glad he's better. Me too. Only he knows what happened in old Villador. And soon, thanks to you, I'll know as well. Over and out. No właśnie tego się obawiamy, nie? Co Aitor powiem. Myślałam, że będziemy mieli okazję pogadać z nim jeszcze, zanim wiadomo jak on się już obudzi, zanim porozmawiamy z Mattem Jackiem, ale chyba nie. Także no, wychodzi na to, że najprawdopodobniej wtedy z tym otruciem espeków to był wypadek. Dobra, pogadajmy z nim jeszcze. Don't just stand there. Come here. Know what this is? These brass knuckles belonged first to Commander Lucas. Then they passed on to Aitor. What happened in old Villador? It can't happen again. We have to save the city, Aiden. From the plague, from the butcher and his men. Whatever they're planning. Okay. But over the radio, you said you have information for me. Yes, but before we get down to that, tell me, Aiden, what do you need this database for? What does it contain? I'm looking for my sister. What happened to her? A long time ago, Waltz hurt her. He took her from me. And I want him to tell me where she is. If she's still alive somewhere. That's why I was looking for the GRE command center. To access Waltz's database on its servers. So we have a common enemy. Meaning? Waltz. That's the butcher's right-hand man. He pumps his men full of inhibitors. We can get them both. O, to jest ciekawe. It's personal. Let's leave it at that for now. I understand. That's fine. For now. I brought you here because I know that a few GRE scientists are hiding out in the city. We picked up the trail of one of them right before the renegade attack. Sounds promising. When I find a scientist, we'll see what they know. If they are of no use, we'll find another and another until you get the answers you're looking for. Why are the former GRE in hiding? They're afraid of the wrath of the people. People angry because the GRE spread the infection. So it's true. The GRE brought in the virus. Who else? They say they performed experiments in their bases. They brought in containers from Haran at night, in secret from the government. And then everything collapsed. In revenge, people captured the scientists and hanged them from lampposts. And killed the only people who had a chance of finding a cure. There is no cure and there never will be, Aiden. That's GRE propaganda. Fine. What do you want in return? What do you think I want? Maybe the same thing both of us want? The city has electricity again. The renegades are on the attack. For the first time since the war ended, they attacked our outposts in the city center. But new possibilities have opened up for us as well. Thanks to the electricity, we can fire up the biggest antenna in the center.
on the VNC Tower Spire. What, you want to defeat the butcher using radio? In a way. The signal will let me reach a larger number of people. Communication between settlements will be improved. We'll enlist more recruits and defend the city. And then it will be easier to find the surviving GRE doctors you need. No i to jest pomysł. I'll do my part. But what guarantee do I have that you'll help me after? You don't trust me, Aiden? I haven't been here that long, but I can already tell that kept promises are rare in this city. If we don't find any of the GRE scientists, I promise I'll get Waltz for you. You're working with Loan, which makes me think you're looking for him too. Okej, pomożemy ci. Okay, I'm in. Good. The Butcher attacked for a reason. I want to make sure this city is safe, no matter what. You all right, sir? Maya will share our plan with you. Go see her as soon as you can. Oh, and Aiden, you don't have to call me sir. To friends, I'm Jack. Okay. Jack? O, mamy jakieś zadanko na dole, to sobie jeszcze je weźmiemy na koniec odcinka. Kurczę, nie podoba mi się kaszlanie Jacka. Nie chce nam powiedzieć. Wydaje mi się, że może być zarażony. Wydaje mi się, że może być na coś chory. Jemu bardzo też zależy na tym, tak, żeby znaleźć tych naukowców. No, nie chce ich wieszać. Możliwe, że... Znaczy, przekonany jest, że lekarstwa nie ma i nie będzie. No to już była kwestia, o której dowiedzieliśmy się tak naprawdę w pierwszej części. Wątpię, żeby udało się kiedykolwiek tutaj znaleźć lekarstwo na to, ale może Jack tak tylko to powiedział, a może w to wierzy, może chce do tego dotrzeć, może chce, żeby jakiś naukowiec w końcu się tym zajął, a może po prostu jest na coś chory, może do czegoś potrzebuje tych naukowców. Coś ewidentnie jest z nim nie tak. Nie podoba mi się ten kaszel. Możemy jeszcze z nim w ogóle pogadać, zanim zejdziemy na dół. Aiden, what do you want, son? Chyba go wypytać o jakieś tam dodatkowe kwestie. These renegades. It seems they're everywhere. Not for long. Once we get the transmitter on top of the VNC tower, the Butcher will have to retreat. I'm not sure it's gonna be so simple, Jack. Simple. I heard you're doing a hell of a job clearing the city of rats. Do you think they might be looking for something in the center? I mean, they keep coming, but it's not like an organized attack. Of course it's not organized, because it's being led by a madman. If Williams is really crazy, why didn't he just flood the city with the toxic water instead of sending in random excursions? Crazy is as crazy does, Aiden, given how easily he could do it. Destroying the city isn't his goal, not all at once at least. By sending in bloodthirsty renegades, the Butcher's just creating chaos for its own sake. So the good people of the city become steeped in fear as he sits there in his high throne in white motherfucking gloves and listens to classical music. That sounds pretty fucked up to me. But we can counteract his terrorism with our campaign of enlightenment. That's why it's so vital to get the transmitter operating, so the people know the true enemy. Then we can defend ourselves properly. Nothing. I think I know everything I need. Good luck then. Okej, no mogli dać ten dialog we wcześniejszej rozmowie, nie musieli tego tak rozbijać, ale... Okej, chciałam coś dziwnego. Dobra, tam jest jakiś wykrzyknik, jeszcze to sobie zbierzemy, tak jak mówię, na koniec odcinka. A tu porozmawiać z Meyer. To z nią pogadamy już w następnym odcinku. Trzeba zebrać zadanko. Boczne. Aha, nie mogę skakać w bazie. Zadanie gdzieś tam jest, o kurde. Trzeba biegać po całym tym statku. Dobra. Kto tu jest i czego od nas chce? Jeszcze dalej, kurde, 100 metrów dalej. Nie wierzę, na górze. O, Matuniu. O, ludzie. Na miejscu. Hey, you. Yes, you. I'm Albert,
And from what I hear, you're Aiden. You have quite the reputation, my boy. For being fearless. For boldly crisscrossing the city at night, as if it were broad daylight. You believe all that? At first, I didn't believe, because a pilgrim's always a guy with some kind of dark past. A bandit, a rebel, an outcast. But from what they say about you... I'm sure whatever you've heard is an exaggeration. Nonsense, my boy. I have something you probably don't come across all that much. Faith. Faith in you. I'd be careful with that. It's no time to be careful, my boy. I believe that your strength, determination, and courage are just what you need to retrieve priceless treasures before they are lost forever. Before mankind is plunged irrevocably into the intellectual and philosophical Dark Ages. So, your books, then? This isn't about dime store paperbacks, boy. I'm talking about the greatest works of literature ever created through the eons of human existence. The greatest thought pieces, philosophical treatises, works of romance, drama, and horror. All of which serve to illuminate and uplift humanity itself. Losing such a heritage would reduce us to cavemen, with no better way to express ourselves than through savage grunts as we scratch crude figures on walls. Sure. How can I help? Work with me, please, to find and secure these treasures. I've been researching the local private book collections. If I'm right, many priceless volumes may be found all around the city. Of course, many of the dwellings are now infested by these horrible creatures of the night. That's where you come in. Here, take this list. Each title on it corresponds to one of the many facets of humanity. Fail to save them, and the diamond of mankind will dull and shatter like cheap glass. Remember, we are not simply creatures of flesh and blood, but also of mind and ideas. I am charging you with the salvation of the very spirit of man. Right. I'm off then. Kurde, jaki poetycki. No dobra, czyli w skrócie my, tak jak zwykle, odwalamy czarną robotę. Aiden. Bibliotekarz. Bibliotekarz czy bibliotekarz pierwszy? O co chodzi? No, mamy jeden punkcik walki, to jeszcze na koniec sobie wykorzystamy, czemu nie? Ciśnij kwadrat i wskaż w dowolnym kierunku. Aha, żeby rzucić przeciwnika. Podczas blokowania rusz na wroga przed tobą. Powal go na ziemię. No to też by było fajne, taki spadek. A to kopnięcie z odbitki można by było kupić, bo jak uderzymy wroga i później mamy ten motyw, że możemy sobie kopnąć wroga tutaj spadając, ale tu na przykład jest przeskoczenie nad oszołomionymi wrogami. Później L1, tylko no wróg musi stać za drugim wrogiem, nie? A tutaj po prostu przytrzymamy. Jest potężniejsze kopnięcie, dobra. No to kupimy, czemu nie? No okej, będziemy kończyć ten odcinek. Co do tego zadania z tym bibliotekarzem, to też sobie zrobimy w następnych odcinkach. Ja bym chciała się w pierwszej kolejności zająć tym metrem, więc wyszłabym stąd i z Meyer pogadamy sobie innym razem. Po prostu zajmiemy się najpierw tym metrem. Ja bym po prostu przeszła sobie poza nagraniem już pod rybie oko, żeby być już na miejscu i wtedy byśmy sobie zaczęli to zadanko. A co do bibliotekarza, to jest 1. Znajdź książkę w pierwszym mieszkaniu, w drugim mieszkaniu apteczka jest. No dobra. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja zachęcam Was gorąco do wpadnięcia na serwer Discord. Zachęcam Was do komentowania, do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, nie przegapić kolejnych odcinków. I jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę
w górę. Zachęcam Was do podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat właśnie zadania z Aitorem, co Wy byście zrobili, bądź co zrobiliście. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!